A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Upadł rząd François Bayrou. Emmanuel Macron będzie musiał powołać 5. premiera Francji w ciągu 2 lat. Kanclerz Niemiec wzywa Europę do przyjęcia nowej polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Amerykański Sąd Najwyższy zezwolił na kontynuowanie antyimigracyjnych patroli w Kalifornii. Tureckie władze ograniczyły dostęp do internetu z powodu działań podejmowanych wobec opozycji. Kilkanaście osób zginęło podczas protestów przeciwko wyłączeniu mediów społecznościowych w Nepalu. Wtorek 9 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Francuski parlament przegłosował odwołanie François Bayrou ze stanowiska premiera. Prezydent Emmanuel Macron będzie musiał powołać 5. szefa rządu w ciągu niecałych 2 lat. Przeciwko udzieleniu wotum zaufania Bayrou zagłosowało 364 deputowanych do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Opowiedziało się za nim jedynie 194 parlamentarzystów. Według medialnych doniesień Bayrou dzisiaj rano złoży swoją rezygnację na ręce Macrona. Pozostanie na swoim stanowisku do czasu wyznaczenia osoby nowego premiera. Lider Centrowego Ruchu Demokratycznego został tym samym pierwszym szefem rządu w nowożytnej historii Francji, który stracił swoje stanowisko po przegraniu głosowania dotyczącego udzielenia mu wotum zaufania. Wniosek o odwołanie dotychczasowego szefa francuskiego rządu został złożony z powodu sprzeciwu opozycji wobec propozycji przyszłorocznego budżetu. Przeciwnicy Centrowego Gabinetu nie zgadzali się na wdrożenie daleko posuniętego pakietu oszczędnościowego, mającego ograniczyć zbyt wysoki dług publiczny. Przed głosowaniem Bayrou podziękował za współpracę wszystkim członkom swojego gabinetu oraz samemu parlamentowi. Podkreślił, że ostatnie wydarzenia we Francji przejdą do historii i to ona osądzi całą francuską klasę polityczną. W trakcie debaty nad odwołaniem szefa rządu krytykowano także głowę państwa. Skrajnie lewicowa Francja nieujarzmiona po raz kolejny wyzwała do odsunięcia Macrona od władzy przed końcem kadencji. Zdaniem polityków ugrupowania społeczeństwo ma już dosyć jego rządów, bo domaga się prowadzenia zupełnie odmiennej polityki. Lider Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen domaga się z kolei od prezydenta swojego kraju rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Macron zdecydowanie wyklucza taką możliwość. W ciągu niecałych 2 lat Macron powołał na stanowisko już 4 premierów. Bayrou pełnił swoją funkcję przez 9 miesięcy, z kolei jego poprzednik Michel Barnier wytrwał na stanowisku szefa rządu zaledwie 3 miesiące. Pałac Elizejski ogłosił w poniedziałek wieczorem, że w ciągu kilku dni przedstawi nowego kandydata na premiera. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przestrzegł przed nostalgią w podejściu do relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jego kraj w obliczu zmian zachodzących na arenie międzynarodowej ma prowadzić bardziej pragmatyczną politykę. Zdaniem szefa niemieckiego rządu Europa powinna zmienić swoje stanowisko wobec USA. Nowe podejście do tego kraju powinno być pozbawione fałszywej nostalgii za dotychczasową formą obustronnej współpracy. Zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa Unia Europejska musi wykonać dużo większą samodzielną pracę. W przemówieniu skierowanym do uczestników odbywającej się w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych dorocznej konferencji ambasadorów Merz podkreślił znaczenie wzmacniania europejskiego filaru Sojuszu Północnoatlantyckiego. Działania te powinny stać się priorytetem w nadchodzących latach. Zmiana charakteru relacji pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi ma być nieuchronna w związku z nową amerykańską polityką. Kanclerz Niemiec uważa, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa również dokonuje ponownej oceny swoich interesów. Ameryka wciąż pozostaje najważniejszym partnerem Europy, lecz w opinii Merza wzajemne partnerstwo nie będzie już przez nią traktowane jako coś oczywistego. Waszyngton zamierza prowadzić politykę nakierowaną na rozwiązywanie konkretnych problemów i załatwianie określonych interesów. To nie jedyne ważne zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej. Szef niemieckiego rządu twierdzi, że w chwili obecnej kształtuje się nowy systemowy konflikt pomiędzy liberalnymi demokracjami a osią autokracji skupioną wokół Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej. Niemcy w nowym otoczeniu międzynarodowym powinny być bardziej pragmatyczne oraz nastawione na realizację swoich interesów. Merz chce zarazem uwzględniać w swojej polityce zarówno niemiecką, jak i europejską perspektywę. Niemcy jako kraj nastawiony na eksport nie może biernie przyglądać się globalnym przemianom. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zezwolił służbom antyimigracyjnym na kontynuowanie tzw. wędrownych patroli. Zajmują się one zatrzymywaniem obcokrajowców przebywających nielegalnie na amerykańskim terytorium. Sędziowie nie przekazali do publicznej wiadomości uzasadnienia swojego orzeczenia. Wiadomo jedynie, że wyraźnie sprzeciwiło mu się 3 liberalnych członków Sądu Najwyższego.
Jego decyzja pozwala na kontynuowanie swoich działań przez agentów służby imigracyjnej i celnej. Zatrzymują oni osoby latynoskiego pochodzenia, przesłuchując ich następnie w sprawie posiadanego przez nich statusu imigracyjnego. Sądy niższych instancji uznały wcześniej, że służby nie przedstawiły wystarczających podstaw prawnych pozwalających im na prowadzenie wędrownych patroli w Los Angeles i w okolicach kalifornijskiej stolicy. W lipcu Sąd Okręgowy USA nakazał Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego zaprzestanie podobnych operacji, jeśli uzasadnieniem dla zatrzymań cudzoziemców jest ich pochodzenie etniczne, używany język czy przebywanie w określonym miejscu. Decyzja Sądu Okręgowego w sprawie 7 kalifornijskich hrabstw została później podtrzymana przez Sąd Apelacyjny. Według telewizji CNN orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczy wprawdzie tylko części Kalifornii, ale może zostać uznane przez amerykańskie służby imigracyjne za przyzwolenie na prowadzenie tego rodzaju operacji również w innych rejonach kraju. Imigranci są szczegółowo sprawdzani w związku z realizacją przedwyborczych obietnic przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Krytycy wędrownych patroli zarzucają im zatrzymywanie do kontroli zarówno obcokrajowców, jak i amerykańskich obywateli. Agenci w trakcie realizacji swoich zadań mają być uzbrojeni w broń palną, często używać przemocy oraz przetrzymywać zatrzymanych w magazynach. Tureckie władze ograniczyły dostęp swoich obywateli do internetu. Decyzja rządzących konserwatystów ma związek z działaniami podejmowanymi wobec największego opozycyjnego ugrupowania. W niedzielę w Stambule doszło do starć pomiędzy turecką policją oraz działaczami i zwolennikami Republikańskiej Partii Ludowej. Protestujący próbowali uniemożliwić wejście do partyjnej siedziby powiernikowi wyznaczonemu przez rząd. Od kilku dni zwolennicy centrolewicy bronili budynku przed wejściem do niego Gürsela Tekina. Wieloletni polityk Republikańskiej Partii Ludowej ma zastąpić Ozgura Celika na stanowisku szefa stambulskich okręgowych struktur ugrupowania. Wprowadzenie komisarycznych rządów w lokalnym oddziale centrolewicy ma związek z serią aresztowań przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy. W marcu pod zarzutem korupcji został zatrzymany należący do niej burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu. Obecny przewodniczący Republikańskiej Partii Ludowej Ozgur Özel wezwał swoich zwolenników do przeprowadzenia protestów w całej Turcji. Właśnie z tego powodu rząd konserwatywnej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju wprowadził kilkunastogodzinną blokadę sieci internetowej. W poniedziałek popularne portale społecznościowe i komunikatory nie działały w Stambule oraz w jego okolicach. Turecki wymiar sprawiedliwości kwestionuje także wybór samego Özela na funkcję szefa Republikańskiej Partii Ludowej. Proces w sprawie ewentualnego unieważnienia jego wyboru na przewodniczącego największego opozycyjnego ugrupowania ma rozpocząć się w połowie września. Telewizja Euronews zwraca uwagę na rozłam w szeregach kemalistów. W ostatnim czasie kilku znanych polityków Republikańskiej Partii Ludowej zgłosiło swój akces do rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Co najmniej 19 osób zginęło podczas protestów przeciwko wyłączeniu mediów społecznościowych w Nepalu. Demonstranci krytykowali także korupcję i autorytarne zapędy tamtejszego rządu. Uczestnicy antyrządowej manifestacji w stolicy kraju Katmandu starli się z policją. W zamieszkach zginęło łącznie 19 osób, a ponad 100 zostało rannych. Funkcjonariusze użyli gumowych kul, gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby powstrzymać protestujących próbujących wedrzeć się do siedziby nepalskich władz. Premier Nepalu Khadga Prasad Sharma Oli po demonstracjach zwołał nadzwyczajne posiedzenie swojego gabinetu. W jego trakcie omówiono sytuację w Katmandu oraz innych miastach kraju. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała nepalskie władze do rozliczenia osób odpowiedzialnych za zabicie manifestantów. Protesty wybuchły po tym, jak skrajnie lewicowy rząd zablokował dostęp do 26 portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych. Decyzja o zakazaniu ich działalności została podjęta po niedostosowaniu się przez nich do nepalskich przepisów. Przed 2 laty tamtejszy Sąd Najwyższy uznał, że powinny one zarejestrować się w Ministerstwie Komunikacji i Technologii Informacyjnych. Tylko 5 zagranicznych platform wyznaczyło swoich nepalskich przedstawicieli oraz osób odpowiedzialnych za moderację treści. Protestujący sprzeciwiają się nie tylko zablokowaniu mediów społecznościowych. Zarzucają oni rządowi autorytaryzm, przyzwolenie na korupcję i prowadzenie nieodpowiedniej polityki gospodarczej, która doprowadziła do emigracji z kraju tysięcy Nepalczyków. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.
nie.